Włosi myślą, że to ich lokalna firma. Korea kopiuje ich wzory 1 do 1. A o kim mowa? Santi, polskiej firmie z Gdyni szyjącej suche skafandry na cały świat. O historii Santi, produkcji suchych skafandrów i nastawieniu na jakość porozmawiam z Agnieszką Hrynkiewicz, dyrektor zarządzającą Santi. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Agnieszka. Cześć, witam Cię. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Oj, ze względu na pandemię to rzeczywiście było to dosyć dawno i chyba z tego co pamiętam we Włoszech, Puli. Nie wiem, czy może mieliście okazję tam być. Przepiękne miejsce, polecam. Sam koniec obcasa włoskiego pięknego kraju. Przepiękne plaże, przepiękne morze. No chociaż akurat jeżeli chodzi o takie płytsze nurkowanie, to może nie było zbyt wielu jakichś atrakcji takich podwodnych typu życie czy roślinki, ale przejrzysta woda i przepiękne doświadczenie. Także Włochy. Włochy i miłe wspomnienia. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać sobie o Santi. Takie pierwsze pytanie, skąd pomysł, jak Santi powstało, ile to już lat? Wiesz co, ja oczywiście nie pamiętam samych początków, bo jestem w Santi, no już można powiedzieć prawie 11 lat, w czerwcu minie mi 11 lat, kiedy pracuję w Santi i pracuję na stanowisku, no powiedzmy dyrektora zarządzającego, dyrektora do spraw sprzedaży. Wcześniej ta historia też zaczęła się od jakiegoś nawet niższego stanowiska, natomiast oczywiście przez tyle lat usłyszałam mnóstwo historii o tym, jak to się wszystko zaczęło, więc wiem sporo na ten temat. To jest firma Santi nurkowa, bo jest jeszcze oczywiście też firma Santi związana z marką odzieży roboczej i stąd dokładnie. jest właściwie kolebka naszej firmy, ale powstała z potrzeby, tak jak piszemy to na stronie internetowej, właściwie Tomek Stachura, właściciel, założyciel firmy i biznesmen, który jakby pracował wcześniej w takiej branży związanej z odzieżą, z produkcją odzieży. Był nurkiem już od wielu lat, właściwie to no, nawet akurat tego to do końca nie wiem od kiedy nurkuje, Od na urodzenia. pewno od lat 80. I zawsze to była jego olbrzymia pasja na takim, można powiedzieć, najwyższym poziomie. W związku z tym miał dosyć duże potrzeby sprzętowe, a jeszcze na początku lat 2000 właściwie dostępność tej wysokiej jakości produktów, dobrej jakości produktów w Polsce nie była zbyt duża. Albo były to bardzo drogie produkty typu skafandry z Ameryki, skafandry ze Skandynawii, albo były to jakieś takie rodzime tutaj bardzo siermiężne, że tak powiem, produkty. A on, wiedząc, że właściwie ma możliwości, postanowił, że czemu nie spróbować, czemu nie zrobić czegoś, co sam chciałby nosić, w czym sam chciałby pływać. I zaczęło się po prostu od metody prób i błędów, czyli oczywiście troszeczkę podpatrzenia tego, co robi konkurencja, jak to wygląda w tej chwili i co można byłoby zrobić lepiej. Tak? Więc od tego się wszystko zaczęło i stąd pomysł na stworzenie tych produktów. Czy jak to w takich polskich startupach, każda firma zaczyna siedzieć w garażu? Tak, chociaż ta firma nie siedziała w garażu, tylko już w dosyć dużej fabryce odzieżowej, ale pomysłowo oczywiście był to garaż w sensie konstrukcyjnym, tak? I tutaj z tego co wiem i z opowieści Tomka i z opowieści ludzi związanych z naszą marką od samego początku, to było na początku praca zespołowa, praca na nurkowisku pod tytułem słuchajcie, co by tu zrobić, żeby ten skafander był wygodny, żeby się w nim fajnie nurkowało, żeby był zgodny z DIR, czyli z tymi zasadami jakby prawidłowej konfiguracji, takiej technicznej konfiguracji, bo na początku Santi było robione z myślą głównie o nurkach technicznych, o nurkach takich powiedzmy bardziej zaawansowanych. Tak? Dopiero później z czasem oczywiście przyszły pomysły na to, żeby rozszerzyć naszą markę i zaadresować ją też do ludzi, no chociażby takich jak my, czyli nurków trochę mniej technicznych, bardziej rekreacyjnych, ale też chcących pływać w suchym skafandrze. Także to był taki garaż koncepcyjny typu Silicon Valley po prostu, tak myślę. Także jest kilka osób w Polsce na pewno, no nie będę ich tutaj z imienia i nazwiska wymieniać, ale wiedzą o kim mówię i ludzi z zagranicy, którzy od razu się bardzo zaangażowali, bo sami po prostu byli w dosyć dużej potrzebie dobrego sprzętu. I nasze takie Silicon Valley powstało w Gdyni i teraz fabryka jest w Redzie. Dlaczego nie Tak. Chiny? Tam przecież wszyscy produkują.
To są troszeczkę odpowiedź na to pytanie. Z jednej strony wszyscy, ale z drugiej strony nie wszyscy ci, którzy się liczą w naszej niszy. Bo skafandry suche, skafandry premium suche, to są skafandry, które wymagają bardzo dużej precyzji, bardzo dużego skupienia i tak naprawdę muszą być pod pełną kontrolą, jeżeli chodzi o proces produkcyjny. Fabryka w Chinach, owszem, natomiast to może się sprawdzać tylko i wyłącznie dla masowej produkcji, która nie ma tak dużych wymagań jakościowych. To są najczęściej duże firmy, duże korporacje typu Scubapro, Mares, duże firmy, które jakby mają zupełnie inny priorytet. One nie mają priorytetu pod tytułem dostarczyć nurkowi najlepszy, suchy, niecieknący skafander, tylko mają za zadanie sprzedać jak najwięcej produktów z jak najwyższą marżą. I to jest zupełnie inny model biznesowy, tak to nazwę. Także Chiny nie i właściwie mam nadzieję, że nigdy nie, bo to jest jedna z naszych głównych zasad i podstaw biznesowych w Santi, że całkowicie kontrolujemy nasz proces produkcyjny od samej kreacji wzoru poprzez potem krojenie, szycie, klejenie i sami jesteśmy bardzo często na produkcji. Wszystkie produkty, które powstają na nowo są testowane bezpośrednio przez Tomka, przez ludzi mu najbliższych i przez naszych współpracowników. A jak już mówimy o produkcji, to produkcja jest automatyczna czy bardziej ręczna? To jest, jak zresztą mieliście okazję się przekonać, odwiedzając naszą fabrykę, w dużej mierze produkcja ręczna. Mamy oczywiście częściową automatyzację związaną czy z krojeniem skafandrów, czy ocieplaczy, czy potem z jakimś tam szyciem oczywiście, no bo to wszystko jest szyte na maszynach, ale wszystko jest robione ręcznie przez poszczególne osoby i największą pracą ręczną, jaka jest związana ze skafandrem Santi, to jest proces klejenia poszczególnych części ze sobą, potem proces sprawdzania, wykańczania, także taki proces produkcyjny jest mocno oparty o prace ręczne. Maszynowo szyjemy troszeczkę inne skafandry, na przykład skafander Avatar, który jest powiedzmy w ramach naszej grupy taką marką Basic, albo zdarzają nam się produkty właśnie skafandrów klejonych, skafandrów typu Rescue dla straży pożarnej, dla policji, dla takiego lifeguarda. Generalnie to są wtedy zupełnie inaczej klejone skafandry i tam rzeczywiście klejone są maszyną. No, widzieliśmy takie skafandry z takiego bardzo jasnego pomarańczowego materiału. Pomarańczowego, czerwonego, no to są, mamy taki jak gdyby cały dział w Santi, który nazywa się Santi on Duty i on jest skierowany właśnie do klienta tak zwanego public safety, tak? Czyli troszeczkę inny profil, troszeczkę inaczej skonstruowane produkty, troszeczkę inne modele w zależności od potrzeb i w zależności od kraju, bo sprzedajemy tego typu produkty też oczywiście do innych krajów. Dużo jest takich zagranicznych sprzedaży? To jest w ogóle Europa, czy Azja, czy... Przede wszystkim Azja w tej chwili. Bardzo dużo, jednym z naszych największych klientów jest Korea Południowa, oczywiście. Nieduży kraj, ale z dużą ilością ludzi i z bardzo dużą ilością pieniędzy chyba, ponieważ miesiąc w miesiąc zarówno jakby nasza część biznesu rekreacyjna tam, jak i właśnie ta on duty i safety zamawiają jakieś bardzo dużej ilości co miesiąc, z czego my się oczywiście cieszymy i zastanawiamy się zawsze, co oni z tym potem robią. Może na jakąś porę deszczową się szykują. Nie wiem, mam nadzieję, że używają tego, bo jakby mieli co roku tyle kupować i to gdzieś tam leży, no to już tam są po prostu jakieś góry, bo wiem, że oczywiście nie tylko Santi tam dostarcza, tak? Mamy też konkurencję w tych obszarach oczywiście dosyć dużą, więc Korea, trochę do Włoch. Ostatnio Włochy są takie dosyć aktywne, jeżeli chodzi też o tego typu klienta. A powiedz mi, czy tak jak sprzedajecie na różne rynki, to można powiedzieć, że jakiś skafander, jakieś wyróżniki są, że na przykład Włosi lubią bardziej takie kolory, takie kroje na przykład? Nie do końca, ponieważ jak wiecie, nasze skafandry mamy kilka modeli, które można sobie dopasować, wybrać z tego, co komuś najbardziej pasuje. Oczywiście w tej chwili model Elite Plus to jest taki model w przeważającej części najchętniej wybierany przez wszystkich naszych klientów na całym świecie. Natomiast są takie kraje jak na przykład Belgia czy Holandia albo Norwegia, gdzie częściej idą takie cięższe skafandry, bardziej elit klasyczny.
bardziej skafander suchy z rock bootami. To też wynika i troszeczkę z takiego, powiedzmy, tradycyjnego może modelu nurkowania bardziej, ale też z akwenów, w których oni nurkują. Na przykład w Belgii, w Holandii jest tak, że oni dużo nurkują w takich jeziorach czy akwenach, które mają bardzo ostre skały. W związku z tym potrzebują skafandrów grubszych, bardziej odpornych, bo skafander typu na przykład Emotion dosyć szybko może się po prostu im przebić. Natomiast we Włoszech oczywiście troszeczkę może lżejsze, może więcej Emotion Plusów czy Elite Plusów, tych takich kolorowszych. To rozmawialiśmy z Jackiem, że na ciepłe kraje to są suche skafandry z krótkim rękawkiem i krótkie nogawki są. No tak, ale nie mamy w opcji w tej chwili czegoś takiego jak na przykład wiem, że jedna czy dwie marki konkurencyjne mają takie skafandry do nurkowania w ogóle w wodach tropikalnych bez butów. Czyli ma się tylko manszety w nogach i manszety w rękawach, taki trochę można powiedzieć półsuchy. No ale to nie jest jakby nasza grupa docelowa. My jednak mamy markę premium, markę, która nawet jak ją kupisz jako nurek rekreacyjny, to ona ma służyć wiele lat do każdego z celów, tak? Więc tutaj staramy się, żeby to jakby cały czas trzymało pewien poziom jakościowy. No właśnie, jeśli mowa o jakości, to patrzyliśmy właśnie w fabryce, na wielu etapach tam występuje testowanie jakościowe tego skafandra przed przeklejeniem, po przeklejeniu, po wyschnięciu, przed wyschnięciem. Tak. Non-stop są testy To jest jakościowe. jedna z naszych takich, powiedzmy, takich, można powiedzieć, sekretów sukcesu, tak? Że my tak naprawdę nie do końca patrzymy. Może to ktoś mógłby powiedzieć, że jest nie do końca poprawne, ale dla nas nieważny jest tak na dobrą sprawę koszt produkcji, ile jakość produkcji. I my wiemy, że ta produkcja musimy jej poświęcić odpowiednią ilość czasu i musimy być pewni, że one są sprawdzone i wypuszczone takie, jakbyśmy chcieli, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to potem to się odbija rykoszetem. Takie skafandry potem wracają, są z nimi problemy kilkukrotne i koszt de facto zaczyna się jeszcze bardziej kumulować. W związku z tym na przykład podwójne testy szczelności, indywidualne, przy każdym skafandrze stoi człowiek lub dwóch ludzi, którzy sprawdzają każdy ze szwów. To jest właściwie podstawa tej naszej pewności, że wypuszczamy skafander całkowicie szczelny. Nie? Na mnie zrobiło jeszcze wrażenie stanowisko, w którym było takie domizianie skafandra już tuż przed zapakowaniem. Tam widziałem dziewczyny siedziały i każdą niteczkę, która delikatnie odstaje, poprawiały. No. Tak, dokładnie. Oglądają każdy element. No wiecie, tak naprawdę my też wiemy o tym, że każdy z tych skafandrów, każdy, który widzieliście dzisiaj na produkcji i potem, który widać na nurkowisku, to jest skafander dla konkretnej osoby. Dla konkretnego nurka, który zamówił go, czeka na niego i to jest jego wymarzony skafander. Więc my wiemy, że tak naprawdę każdy z nich musi być odpowiednio, że tak powiem, przygotowany do tego, żeby ta osoba, która potem go dostanie, była szczęśliwa. Tak? To jest jak z każdym takim produktem, który jest wykonany pod zamówienie. Czy jest to mebel, czy jest to, nie wiem, auto, czy jest to jakaś, nie wiem, suknia ślubna, tak? Cokolwiek, z czym ludzie wiążą. Suknie ślubne są jednorazowe, też swoje kosztują. No też, dokładnie, ale jednak są związane z tym olbrzymie nadzieje i olbrzymie oczekiwania i każdy chce, żeby to było dokładnie takie, jak sobie człowiek wymyśli. Także ze skafandrem też tak jest i my w Santi mamy tą zasadę, że właściwie można powiedzieć, że praktycznie każdy skafander jest w jakiś sposób zmodyfikowany pod klienta. Czy jest to kolor, czy są jakieś opcje, czy jest to dostosowanie wymiarowe do ciała nurka, czy jakieś specyficzne części dodatkowe, no to jest to każdy z tych skafandrów jest, można powiedzieć, unikatowy, dlatego każdy ma swój numer seryjny, który potem żyje z tym skafandrem przez cały cykl jakby funkcjonowania. Chociaż spotkałam teraz na targach, będąc w Anglii, kolegę, nurka, który przyszedł, Polaka, który mieszka w Anglii, no nawet nie wiem, chyba dosyć długo, przyszedł do mnie z pytaniem, że kupił skafander używany. Skafander jest z 2008 roku. Z 2008, czyli z samego początku właściwie naszych działań i właściwie wszystko jest z nim super. Jedyne co, no to chciałby zamek wymienić, bo tam coś mu podcieka i kryzę chciałby wymienić, ale pokazał mi zdjęcia tego skafandra, które wyglądał praktycznie jak nówka.
a on już miał swoją historię pewnie ze 2 poprzednich właścicieli. I to pokazuje właśnie fakt, że każdy z tych potem właścicieli jednak traktuje ten sprzęt z dosyć dużym szacunkiem. Super, to mam jeszcze teraz pytanie, bo mówisz, że chciał wymienić zamek. Czy taki skafander, nie wiem, no, schudne, przytyje, czy można go sobie zwiększyć, pomniejszyć, czy jednak muszę kupić nowy, zbudować nowy? Nie, można. Oczywiście są z tym związane koszty i czasami jest to niemożliwe w zależności od tego, co chce się zmienić. Takie zmiany typu wydłużenie, skrócenie rękawów czy nogawek to są jakby operacje standardowe, które robimy bez problemu i w dosyć szybkim tempie. I generalnie dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy o jakichś zmianach dotyczących obwodów, czy to klatki piersiowej, czy bioder, czy brzucha niestety, to zdarza się rzeczywiście, że jest to możliwe, ale dosyć kosztowne, no bo musimy po prostu cały taki skafander rozkleić, rozebrać na części pierwsze, wymienić jakieś elementy i dopiero poskładać to na nowo. Albo czasami się może okazać, że to jest wręcz nieopłacalne, bo trzeba by było zmienić zbyt dużo. I my zawsze wtedy taką ekspertyzę przedstawiamy, mówimy, co można zrobić, a czego nie, ile to by kosztowało i czy nie lepiej, bardziej opłaca się po prostu zamówić sobie nowego skafandra. Okej, czyli super, czyli można zmieniać. Tak, można, ale oczywiście czasami łatwiej na minus niż na plus. No tak, zdecydowanie. Pytanko, które jeszcze mi się nasuwa, no to mamy, jak wygląda, nie wiem, serwisowanie takiego suchego skafandra. No, rozumiem, że on ma jakąś gwarancję, coś mi się, nie wiem, uszkodziło, pakuję go, wysyłam. Tak, no generalnie my kładziemy dosyć duży nacisk na to wsparcie posprzedażowe, czyli serwisowe, bo to jest jak z samochodem. Generalnie kupujesz auto, ale potem właściwie równie ważne jest, gdzie go serwisujesz, jak często go serwisujesz, jakie części tam wstawiasz, tak, i jak o niego dbasz. I to jest bardzo ważne. My staramy się edukować ludzi, żeby dbali o skafander, żeby go czyścili po każdym nurkowaniu, żeby dbali o zawory. Nie wieszali na słońcu. Żeby nie wieszali na słońcu, żeby myli taką słodką wodą po każdym nurkowaniu, szczególnie jak się nurkuje gdzieś właśnie w wodach takich ciepłych, słonych. To wymaga szczególnej uwagi. Natomiast mamy na całym świecie kilkadziesiąt może przesadzam, ale dobrych kilkanaście miejsc na całym świecie, które są autoryzowanymi centrami serwisowymi. Są przeszkoleni u nas w naszej fabryce, mają odpowiednie kwalifikacje, mają części zamienne i mają uprawnienia do tego, żeby takie naprawy wykonać. Skafander ma oczywiście swój okres gwarancji. Mamy coś takiego jak Stay Dry Club, który w momencie, kiedy zarejestrujesz swój skafander, przedłuża tą gwarancję o kolejne lata. I staramy się zawsze takiego nurka wspierać, no bo wiemy, że potem już taki sprzęt, który potem staje się na przykład, nie wiem, nie można w nim zanurkować, a jednocześnie chce się w weekend pojechać i kryza pękła czy tam zamek jest do wymiany, to staramy się oczywiście w najkrótszym możliwym terminie taki serwis wykonać i zalecamy zawsze skontaktować się właśnie z tym autoryzowanym serwisem, przedstawicielem, który zrobi to zgodnie ze sztuką, prawidłowo i powiedzmy w preferencyjnych cenach. Tak? Także wspieramy. Wiele można zrobić w skafandrze, można o niego dbać długo i jeżeli jest dobrze serwisowany, jeżeli jest w miarę na bieżąco sprawdzany, to naprawdę wiele lat może posłużyć. I lepiej samemu go nie naprawiać i pewnie oddać. Bynajmniej. Najgorzej jest właśnie, zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że jest się gdzieś, nie wiem, na jakiejś bardzo długiej ekspedycji. Nie ma innej możliwości, jak tylko po prostu jakoś tam samoistnie sobie nalepić gdzieś łatkę, ale wtedy lepiej ją nalepić właśnie takim klejem, który potem można łatwo usunąć, niż na przykład zapaćkać cały skafander aquasurem od środka. A to widziałem. Bo potem usunąć to jest bardzo trudno i wtedy najczęściej już też traci się jakby gwarancję tej jakości, tak? Bo aquasur jest takim dosyć inwazyjnym środkiem, który potem jak gdzieś tam wejdzie w tkaninę czy w wszew, to już usunąć go jest. Już widzę potencjał na gorącą linię do Santi, jak zdalnie naprawiać suche skafandry. Tak. No to znaczy każdy nurek mniej więcej powinien mieć takie swoje narzędzia bezpośrednie, tak? Jakąś właśnie łatkę, nawet taką łatkę, wiecie, jak się oponę w rowerze zalepia, czy
czy coś w tym stylu. Także są takie metody, troszeczkę takiego jakiegoś tam kleju do neoprenu. W momencie, kiedy ktoś ma kryzę neoprenową, można tam troszeczkę sobie to podlepić i są takie metody. No ale oczywiście też staramy się ułatwiać, no na przykład przez system Smart Seal, który mamy w skafandrach, no to wystarczy, że po prostu łatwo można wymienić sobie manszetę na miejscu na nurkowaniu, nawet jak ci pęknie, czy coś tam się z nią stanie. Super. To jeszcze mam takie pytanko, bo już moja firma działa długo. Czy zaliczyliście jakieś spektakularne wpadki, coś nie poszło nie tak, czym oczywiście można się pochwalić? No wiecie, no to by było jakby niemożliwe. Zawsze są górki i dołki, jeżeli chodzi o no chociażby na przykład płynność produkcji, tak? Bo to jest taka bardzo trudna rzecz do utrzymania. Jak widzieliście, my mamy naprawdę sporo pracowników. W Santi pracuje prawie 150 osób. W tej chwili oczywiście, natomiast przez lata to rosło i rosło też właśnie dlatego, że naszą taką jakby piętą achillesową z jednej strony, a z drugiej strony, no można powiedzieć, czym co można się pochwalić, jest, że trzeba na Santi trochę czekać. Tak. A to dlatego, że po prostu cały czas zapotrzebowanie z rynku i popyt na nasze produkty jest dużo większy niż podaż, którą mamy, czyli możliwości produkcyjne, które jesteśmy w stanie zapewnić, no bo właśnie nie jesteśmy producentem z Chin, nie mamy po prostu olbrzymich magazynów gotowych produktów, tylko na to trzeba czekać. W związku z tym kolejka związana z tym oczekiwaniem jest czasami większa, czasami mniejsza. Zdarzały się momenty kiedyś, że ona była bardzo mała i wtedy znowu mieliśmy problem na przykład z tym, żeby utrzymać płynność działalności, bo na początku zawsze firmy, tak, zanim się porządnie rozkręcą, to mają takie różne jakieś momenty powiedzmy trudniejsze, natomiast głównie jeżeli chodzi o jakość, to jest nasz taki główny konik, żeby pilnować, żeby nie trzeba było robić jakichś, nie wiem, rykoli z rynku, tak, czyli że coś poszło nie tak, coś jest zupełnie złe i trzeba to ściągnąć z rynku. Tego nigdy nie mieliśmy i zawsze jakby ludzie są jednak z tej jakości bardzo zadowoleni ostatecznie, jeżeli chodzi o ten produkt, który dostają. Także nie przypominam sobie jakichś takich spektakularnych rzeczy. Zawsze raczej szliśmy do przodu dosyć mocno i nawet jak się pojawiały jakieś tam trudności, to były trudności związane z rozwojem firmy i z tym, że wszyscy chcieliby Santi jak najszybciej, a nie zawsze się da. Zgadza się. No. A czy problemem też może być, nie wiem, dostawa materiałów, czy nie wiem, pandemia na to wpłynęła? Tak. To było kilka takich czynników, jak zresztą w ogóle w wielu branżach, a w branży nurkowej było to związane z niedoborami neoprenu, niedoborami gumy, niedoborami jakichś części produkcyjnych związanych właśnie czy produkcyjnych, ale też związanych z płynnością produkcji poddostawców. Bo na przykład fabryka rękawic zamknęła się na pół roku całkowicie. No i co? No nie ma rękawic, nie ma gdzie kupić. Mamy tutaj taki jakby moment mieliśmy, bo teraz już jest to w jakiś sposób zażegnane, natomiast w branży nurkowej jest sporo monopolu. Jeżeli chodzi o właśnie te surowce, z których produkuje się czy skafandry, czy pianki neoprenowe, czy jakieś wyroby gumowe, silikonowe, tak? I często jest tak, że na przykład przemysł motoryzacyjny zabiera jakieś podzespoły, które są potrzebne do produkowania, nie wiem, baterii, tak? I to rzeczywiście było wyzwanie i myśmy mieli z jednej strony bardzo duży wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na produkty Santi, a z drugiej strony no jednak walkę z naszymi dostawcami komponentów do produkcji skafandrów, którzy rozkładali ręce mówiąc, no my nie mamy komponentów, więc nie mamy wam z czego zrobić tkaniny na czas. Tak? I to była taka frustracja, na którą nie mogliśmy w żaden sposób mieć wpływu. No niestety, żeby zachować tą samą jakość. Niestety i na szczęście też mieliśmy bardzo dużo zrozumienia wśród naszych dystrybutorów, naszych dealerów, klientów, zrozumienia tego, że no, jesteśmy w tym takim powiedzmy covidowo-pandemiowym kryzysie razem i no jest jak jest i po prostu musimy sobie radzić i jak czegoś nie ma, no to albo trzeba na to poczekać, albo kupić coś innego, albo coś jakoś sobie tam rozwiązać tą sytuację. No, chyba nurkowanie uczy spokoju, cierpliwości, więc...
Tak, i ludzie wiedzą, na co czekają, są wyrozumiali i jakby no myślę, że wszyscy staraliśmy się wspierać jakby też w tym czasie pandemii, także naprawdę było bardzo dużo zrozumienia od naszych klientów, także też w sumie byliśmy wdzięczni bardzo za to, że nie krzyczeli za bardzo na nas. Dokładnie. Jeszcze takie pytanie, które gdzieś tam w internecie złapaliśmy, taka nie urban legend, plotka, że wszystkie osoby szyjące mają podstawowy kurs nurkowania. Nie, to jest dosyć duża legenda. Nie, tak nie jest. Natomiast rzeczywiście prawdą jest to, że kiedyś, dawno, fakt, że może powinniśmy już to powtórzyć, Wojtek Filip zrobił u nas taki kurs dla wszystkich pracowników, zrobił taki jakby krótki kurs o nurkowaniu, tak? Czyli czym jest nurkowanie, na czym polega, co my produkujemy, dla kogo produkujemy, żeby dziewczyny też miały taką świadomość, że to, co robią, jest ważne, tak? Że to nie są jakieś tam sobie produkty, które gdzieś tam sprzedajemy. Taka niteczka nie do szyi. Tak, że jest ważna jest jakość, dlaczego ta jakość jest ważna, co na to wpływa, do czego służy suchy skafander, także był takie szkolenie, można to nazwać. A chyba w 2013 czy 2014 roku rzeczywiście spora część naszej załogi takiej powiedzmy biurowej, bym to nazwała, obsługującej sprzedaż pracy z klientami, rzeczywiście zrobiła kurs OWD i część z nas została i właśnie nurkuje w miarę aktywnie. Część po kursie powiedziała, że to zdecydowanie nie dla nich, ale wszyscy dostali certyfikat i rzeczywiście umieją zejść pod wodę. Bo już sobie tak wyobrażałem taką legendę, że żeby złożyć CV do Santi, trzeba zejść na 10 metrów pod wodą i tam czeka rekrutacja na przykład. Nie, i co więcej, powiem wam szczerze, jakby wiem to też od Tomka, że on bardzo ceni sobie to, że ma tutaj w zespole sporo ludzi, którzy właśnie nie są tak do końca związani z branżą nurkową, nie są nurkami, bo będąc nurkiem człowiek ma czasami zbyt miękkie serce i zbyt wiele pozwala, na zbyt wiele odpuszcza, no bo jak to, no jak nurek do nurka, tak, a w momencie, kiedy czasami trzeba być twardszym w biznesie i trzeba postawić jakieś jasne granice, czy zasady, czy warunki współpracy, to łatwiej jest ten biznes prowadzić komuś, kto nie jest całkowicie emocjonalnie związany z branżą. Więc ja przychodząc do Santi nie umiałam nurkować. Wcześniejsi ludzie, którzy tu pracowali, ci, którzy są teraz tutaj, też nie wszyscy oczywiście nurkują i to pomaga nam prowadzić firmę, skupić się na pracy, a mniej myśleć o tym, że chciałoby się ponurkować. I troszeczkę właśnie takim błędem jest myśleć, że pracując w Santi, to ja już będę wtedy nurkował i po prostu będę miał tego sprzętu pełno i będę mógł robić co chcę. Bo zdarzały się sytuacje, kiedy przychodzili do nas ludzie do pracy, nurkowie, aktywni nurkowie, tak. i nagle byli rozczarowani, że oni myśleli, że oni nic to tutaj tylko nurkować będą, nie? A samo się uszyje. A samo się sprzeda, samo się zawiezie, samo się spakuje, samo się zrobi, więc zdarzały mi się już takie znajomości jakby firmowe, które były trochę rozczarowaniem dla tych ludzi, którzy tu przyszli. A teraz jeszcze takie pytanko. Jakie plany na przyszłość w takim razie? No duże, chociaż z jednej strony duże, jeżeli chodzi o nowe, powiedzmy troszeczkę może nowe podejście marketingowe, bo mamy cały czas w tyle głowy, żeby się nie zestarzeć, tak? Żeby nie osiąść na laurach i żeby nie być postrzeganym jako taka firma, wiecie, już tam z tradycjami, w związku z tym nic się tam nie dzieje, tylko chcielibyśmy, żeby się działo. Ale z drugiej strony właściwie sporo już żeśmy zrobili przez tych ileś lat i nie ma sensu też w pewnym momencie wymyśleć rzeczy, które nie są potrzebne, tak? Jeżeli coś się sprawdza, jeżeli działa dobrze, jeżeli spełnia swoją rolę, no to tylko to wspierać, rozwijać i ewentualnie jakoś tam troszeczkę modyfikować. No ale liczę na to, że uda się w tym roku już właśnie dużo więcej pojeździć, dużo więcej się spotkać z ludźmi, być może gdzieś rozwinąć sprzedaż, jakiś rynek. Tomek ma bardzo duże plany związane ze swoją pracą taką medialną. On jest bardzo zaangażowany i w te projekty takie telewizyjne związane z promowaniem nurkowania, z serialem o wrakach, z serialem o jakichś tam ekspedycjach. Współpracuje i z różnymi stacjami, łącznie z National Geographic. Teraz wiem, że
z jakąś ekipą ze Stanów właśnie jest w trakcie pracy nad jakimś projektem. Ja nawet w to nie wnikam, bo to jest jego konik i jego pasja i duża część jego pracy związana no też oczywiście pośrednio z promocją Santi, z promocją nurkowania, także to jest taka jego misja, żeby wspierać też ten taki nurkowy PR, nie? Zgadza się. No oglądamy te seriale, widzimy co się dzieje. Tak. Także to jest coś, co jest dla niego dużą pasją i myślę, że dużo też w tym roku poświęci na to czasu. A my w Santi, no tak jak mówię, będziemy raczej skupiali się na tym, żeby w tej chwili troszeczkę zintensyfikować współpracę z naszymi dystrybutorami, spotkać się z ludźmi. No właśnie to jest to coś, czego nam brakowało przez ostatnie 2 lata już. Spotkanie z ludźmi to jest naprawdę coś fascynującego. Jak dzisiaj odwiedziliśmy fabrykę, to atmosfera pracy i uśmiech tych ludzi, z którym pracują, no to przekonał mnie bardzo. No to cieszę się. No tak, no staramy się. Oczywiście mamy trochę takich, wiecie, nie jesteśmy korporacją, tak? My jesteśmy firmą rodzinną, więc staramy się też te relacje utrzymywać tak na dosyć bliskim poziomie. Każdy z pracowników może przyjść do szefa, porozmawiać. Jeżeli cokolwiek jest potrzebne, to Tomek jest zawsze też jakby bezpośrednio na produkcji i często rozmawia z ludźmi. Natomiast no, staramy się co jakiś czas mieć a to jakieś integracyjne ognisko, a to jakąś tam... Nasze panie bardzo lubią tańczyć, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy widzieliście te zdjęcia takie w korytarzu. Są, słuchajcie, niesamowite. Jak tylko jest impreza typu jakiś grill firmowy, mieliśmy w kwietniu, czy teraz właśnie jesienią jakieś taki właśnie ognisko z dzikiem, to one tylko no, tam coś zjedzą i potem po prostu DJ, muzyka i tańczą tak, że właściwie no nie siadają, nie? Wszystkie. Co jest dla mnie fascynujące, bo naprawdę widać bardzo dużą radość w tej zabawie. Dlatego no mówię, na ostatniej imprezie to nawet po prostu Tomek mówi, dobra, bierzemy DJ-a, bo wcześniej to żeśmy sami po prostu puszczali, ale wiecie, a ta chce taką piosenkę, a ta chce tamtą piosenkę. Więc było trochę niesnasek, więc teraz był DJ, wodzirej i po prostu zabawa była od 17 do 21 non-stop tańce, nie? Także tak, wesoło. Wesoło to fakt. To co wam? Życzę wam sukcesów, jeszcze większej ekspansji na świat. Dziękujemy bardzo, tak. I do zobaczenia pewnie gdzieś pod wodą. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.